Siema, tu wahacz. Citroen C3 doczekał się ostatnio nowej generacji, która co prawda sporo w nim zmieniła, ale po staremu pozostał fakt, że jest to wciąż najmniejszy i najtańszy model w ofercie tego producenta. Sprawdźmy, co sobą aktualnie reprezentuje w wariancie spalinowym. Przez mniejszy mam tutaj na myśli 401 cm długości i 175 cm szerokości, a z kolei najtańszy oznacza cenę startującą od 69 900 zł za bazową wersję U, a także 85 650 zł za prezentowany na tym filmie egzemplarz w topowej odmianie nazywającej się Max. Pod kątem wizualnym obie wersje różnią się tym, że w Max dodano srebrne wstawki na zderzakach wraz z drobnymi kontrastującymi pod kątem koloru paskami, które w katalogu nazwane zostały klipsami. Mamy ponadto 17-calowe felgi aluminiowe zamiast 16-calowych stalówek oraz dach może być w innym kolorze niż reszta nadwozia, czarny albo biały. Większość rzeczy, o których mówię, cechują również środkową odmianę Plus, więc one z Maxem są bardzo podobne w obszarze wyglądu, mają tylko inne felgi, bo Plus ma 17, ale stalowe z kołpakami. Nowe C3 wygląda wyraźnie inaczej od poprzednika, w przypadku którego Citroen postawił na bardziej obłe linie, a tym razem model jest bardziej kanciasty i powiedziałbym, że dziwaczny w takim spodziewanym historycznie po Citroenie stylu. Mnie, przyznam, nowa generacja podoba się bardziej i też zdaje się być lżejsza optycznie od poprzednika, chociaż dane pokazują, że pod kątem gabarytów jest odwrotnie, bo poprzednie C3 było 2 cm krótsze niż nowe. Czarny lakier wymaga tu dopłaty 2850 zł. We wnętrzu najbardziej odczuwalną nowością jest zastosowanie zabiegu dotychczas znanego z Peugeotów, to znaczy montaż bardzo małej kierownicy i umieszczenie zegarów dalej, tak aby były widoczne nad nią. Poza tym projekt kabiny jest dosyć fikuśny, ale przez oparcie całości o poziome linie wciąż odpowiednio uporządkowany i moim zdaniem wygląda ok. Szczególnie ciekawie wypada pod szybie, szkoda tylko, że ten wklęsły obszar nie ma żadnego oświetlenia, aby ciekawie było też po zmroku. Zabieg z kierownicą nie spowodował u mnie problemów ze znalezieniem odpowiedniej pozycji i przyszło mi to nawet łatwiej niż w niektórych mniejszych Peugeotach. Ten element oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ tak małą kierownicą znacznie przyjemniej się obraca, daje ona wrażenie większej zwinności samochodu i do modelu takiego jak C3 jest to pasujący dodatek. Umieszczone w konsekwencji daleko zegary nazwane zostały przez Citroena Head-Up, co trzeba brać z przymrużeniem oka, bo nic bezpośrednio na przedniej szybie czy nawet jakiejś przezroczystej dodatkowej szybce się tutaj nie wyświetla, tło jest za nimi czarne. Fakt jednak zostaje, że nie mamy tam zwykłego ekranu, tylko widok uzyskiwany jest przez odbicie wyświetlaczy ulokowanych poziomo na dole. Zakładam, że Citroen chciał dzięki temu jakoś poprawić kontrast, aby tło było ciemniejsze i przyznam, że poziom czerni nawet po ciemku jest ok. W kamerze gorzej to wypada, ale gołym okiem jest lepiej. Ciekawe i nieoczywiste rozwiązanie. Sympatycznym drobiazgiem są też te naszywki na drzwiach. Podoba mi się też w testowanym egzemplarzu czarno-biała kolorystyka. Fotele są miękkie, symbolicznie tylko wyprofilowane, tak, że nie ma się czym zachwycać, ale siedzi się wygodnie. Wracając jeszcze do tych naszywek, to co ciekawe, każda z nich niesie inny przekaz. Na drzwiach kierowcy jest Be Cool, za nim Feel Good, a z prawej strony mamy Have Fun, a także Be Happy. Ekrany zegarów są małe, co oznacza, że wyświetlać można na nich tylko te podstawowe informacje, komputery podróżne, temperatury i to by było na tyle. Wszystkie te kluczowe kwestie są prezentowane przejrzyście, ale jednej brakuje i jest to obrotomierz. Jest to dla mnie aż absurdalne, że w samochodzie, gdzie w wersji spalinowej mamy tylko manual, czegoś takiego nie ma. Tym bardziej, że przecież ta prawa część to jest ekran LCD, więc dołożenie jednej dodatkowej karty tam z obrotomierzem pewnie nic by nie kosztowało. Sterowanie komputerem odbywa się poprzez wciskanie prawej manetki, która ma inny kształt, podobnie zresztą jak lewa, niż wcześniej. Pod kątem ergonomicznym oceniam to rozwiązanie identycznie jak wcześniej. Na kierownicy mamy nowy układ przycisków, te boczne nie są jakoś wyraźnie oddzielone od siebie, ale ponieważ są normalnie wciskalne i mamy też tutaj takie wypustki, żeby czuło się coś pod palcem, to jest ok. Na środku są przełączniki, z lewej strony steruje się tempomatem, a z prawej strony systemem audio, a także telefonem. Jest to dobrze zaprojektowane, lepiej moim zdaniem niż w poprzedniej generacji. Szkoda tylko, że wciskając środkowy przycisk w sekcji sterowania audio na kierownicy wycisza się tylko muzykę, ale nie pauzuje już piosenki. Wolałbym, aby włączała się wtedy również pauza. Na plus oceniam także powrót fizycznego panelu klimatyzacji. Aktualnie wszystkie funkcje mają swoje dedykowane przyciski, nic nie jest ukryte w menu.
Wyświetlacz środkowy w C3 ma taką samą przekątną jak w pozostałych nowych Citroenach 10,25 cala, ale inne od nich uproszczono programowanie. Nie ma tutaj ekranów domowych, które można sobie dostrajać widgetami, a tylko taki jeden ekran na sztywno ze skrótami do najważniejszych modułów. Nie można też tutaj wyświetlać mapy na części. Mapa swoją drogą wraz z fabryczną nawigacją pojawia się w wersji Max testowanego modelu. Skróty są też z lewej strony. Całość działa jak widać szybko. Interfejs jest prosty, nieprzekombinowany, więc w tych najważniejszych podstawowych zastosowaniach wypada ok. Można sobie również tutaj podłączyć bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay i wydaje mi się, że to jest najrozsądniejszy sposób korzystania z tego systemu, ponieważ chociażby fabryczna nawigacja, gdy się spojrzy jakie są mapy i jaka jest ich aktualność, to wszystkie one, wliczając to polską, są z trzeciego kwartału 2023 roku, więc nie są to mapy, którym można zaufać, że wybiorą optymalną aktualnie drogę. W aplikacjach mapowych najbardziej dostrzec można niższą rozdzielczość niż w droższych Citroenach tego ekranu, też jest trochę gorszy kontrast. No widać, że jest to po prostu panel niższej jakości, za to bardzo dobrze wypada w nim reakcja na dotyk. Jedyny z przodu port USB mamy tutaj, w niepotrzebnie moim zdaniem eksponowanym miejscu. Mógłby być on gdzieś trochę niżej w wersji Max. Tutaj obecna jest indukcyjna mata, a na tunelu środkowym spotkać można jeszcze gniazdo 12V. Z tyłu od wersji Plus dochodzą dodatkowe dwa USB, wszystkie na pokładzie są w standardzie C. Decydując się na spalinowe C3 nie ma się żadnego wyboru, ponieważ w tym modelu przewidziano wyłącznie silnik benzynowy 1.2 turbo mocy 100 koni mechanicznych bez żadnej elektryfikacji, zestawiony z 6-biegowym manualem. Poza tym C3 oferuje jeszcze napęd wyłącznie elektryczny, nazwany EC3, ale jako, że jest on droższy od benzyny o 38 000 zł, to nie ma za bardzo co go traktować jako alternatywę i lepiej uznać, że 100 koni w benzynie to jedyna opcja dla kogoś, kto chciałby mieć ten model poniżej kwoty 100 000 zł, bez bawienia się oczywiście w jakieś dopłaty rządowe. Skupiając się już na 1.2, to mamy tutaj do czynienia z dobrze znaną od lat z grupy Stellantis jednostką, która teraz została przemianowana z PureTech po prostu na turbo. Wciąż jednak silnik ma 3 cylindry i dosyć warkoczącą charakterystykę pracy. Osobiście mi to nie przeszkadzało, bo dźwięk nie jest przesadnie donośny w kabinie i ma też nawet trochę uroku podczas wkręcania na obroty, ale tolerancja każdego jest inna i trzeba zdawać sobie sprawę, że 1.2 z testowanego Citroena nie jest najbardziej wygładzoną jednostką tego typu na rynku. Pod kątem dynamiki oferuje ona rozsądne możliwości. Katalogowy czas przyspieszenia do 100 km na godzinę wynosi tutaj 10,6 sekundy, ale odczuwalnie podczas krótszego zwiększania prędkości, aby na przykład kogoś wyprzedzić, samochód nieraz zdawał się zrywniejszy według mnie niż sugerowałyby suche dane. Aby osiągnąć odpowiednią chęć do przyspieszania, trzeba jedynie trzymać trochę wyższe obroty, bo poniżej pewnego pułapu silnik nie tylko jest wyraźnie bardziej ospały, ale po wciskaniu gazu wpada w wibracje i też gorzej brzmi. Przez pomysł konstruktorów z ukryciem przed kierowcą obrotomierza trudno mi dokładnie powiedzieć, o jakich wartościach mówimy, ale biorąc pod uwagę doświadczenia z innych modeli z tym silnikiem, minimum powinny być to okolice 2000 obrotów, czyli na zwykłych drogach poza miastem redukcja do 5 jest nieraz wskazana i to tyle. Komputer sugeruje za to momenty, w których wypada zmienić bieg i robi to nieraz zbyt defensywnie i wtedy wspominany niezdrowy dźwięk 1.2 turbo wynikający z za niskich obrotów się pojawiał. Z kolei brak obrotomierza czasami sprawiał, że później niż powinienem zmieniałem bieg opierając się tylko o słuch, bo silnik przy odpalonej muzyce trochę ginie w tle. Tak samo nagrywając ostrzejsze przyspieszanie, np. wjeżdżanie na ekspresówkę, nie wiedziałem jak daleko jestem od obrotów zaznaczonych na czerwono, więc braku obrotomierza przez cały tydzień testu nie mogłem sobie jakoś zracjonalizować. Odkładając to wstydliwe dla rozgarnięcia decydentów Citroena rozwiązanie na bok, samochód mnie pozwalał ogólnie na bezproblemowe podróżowanie w różnych warunkach. Na drogach szybkiego ruchu trochę bardziej trzeba było się pilnować wjeżdżając na lewy pas, ale przy normalnym stylu podróżowania nie powodowało to u mnie dyskomfortu, a poniżej 100 km na godzinę jest już naprawdę ok. Skrzynia biegów pracuje neutralnie. W mieście przydaje się fakt, że sprzęgło i gaz są tak zestrojone, że bardzo łatwo można płynnie ruszyć bez niepożądanego wkręcania silnika na obroty. Sama praca lewarka we mnie nie wzbudzała właściwie żadnych emocji. Skoki są umiarkowanie długie, nie ma tutaj żadnej bardziej zwracającej uwagę i przyjemnej sprężystości. Nie miałem też problemów z haczeniem się podczas wbijania biegów.
Skrzynia zatem po prostu jest i w sumie w aucie tego typu mi to wystarcza. Pod kątem spalania 1.2 turbo zużywał mi w Warszawie około 6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5 litrów, a na ekspresówkach 6,5 litra. Silnik całościowo oceniam jako plus testowanego modelu, biorąc pod uwagę też jego cenę, bo za niespełna 70 000 złotych w bazowej wersji U dostaje się nie jakąś typowo miejską, wolno ssącą benzynę, a jednak 100-konną jednostkę pozwalającą na bardziej uniwersalne użytkowanie auta też w trasach. W odmianie U otrzymuje się także akceptowalne wyposażenie, jeśli ktoś planuje traktować C3 jako prosty, nowy samochód do przemieszczania się. Wtedy z manualną klimatyzacją, elektryką szyb i lusterek, czujnikami parkowania z tyłu czy wymaganymi aktualnie systemami bezpieczeństwa, samochodem bez problemów można jeździć, zwłaszcza na krótszych miejskich trasach. Wciąż jest to jednak wersja zawierająca niezbędne minimum i tyle, dlatego osobom bez aż takich ograniczeń finansowych polecałbym środkowy plus za 77 550 zł, bo tam dochodzi sporo dodatków, które można docenić przy długotrwałym użytkowaniu. Zaliczają się do nich chociażby lepsze fotele, więcej głośników, czujnik deszczu, składane lusterka, więcej portów USB, a także ekran środkowy, ponieważ pokazywany 10-calowy wyświetlacz nie występuje w bazowej wersji i tam jest tylko uchwyt na smartfona, który poprzez aplikację może służyć do obsługi chociażby multimediów, czyli jest to zupełnie inny i gorszy poziom wygody niż bezprzewodowy Android Auto czy Apple CarPlay. Dlatego dopłatę do Plus bym polecał, ale niekoniecznie już rozsądne jest dorzucenie kolejnych 8100 zł do testowanego i najbogatszego Max. W nim dochodzi automatyczna klimatyzacja, fabryczna nawigacja, aluminiowe felgi czy ciekawsza tapicerka siedzeń, ale są to rzeczy, bez których da się żyć, więc oczywiście, jeśli ktoś może zaakceptować to finansowo, to Max będzie po prostu najprzyjemniejszym wcieleniem C3 do jazdy. W Max pojawia się też kamera cofania i ją postrzegać można jako najbardziej zdroworozsądkowo przydatny dodatek stopowej odmiany i szkoda, że tylko dla niej został zarezerwowany. Cennik testowanego modelu jest ogólnie bardzo prosty, bo do 3 półek wyposażeniowych dokupywać można tylko pojedyncze rzeczy, np. do Plusa fabryczną nawigację, a do Max jedyną opcją płatną ekstra poza lakierem jest pakiet z podgrzewaniem przedniej szyby, foteli i kierownicy za 2250 zł. Wspominana kamera cofania w C3 oferuje przeciętną jakość, ale wciąż dającą radę. Mamy w jej przypadku też rozsądne pole widzenia, bez przesadnego rozciągania obszarów po bokach. Kamera cofania w różnych sytuacjach się tutaj przydaje, ale nie jest ona również niezbędna ze względu na niewielkie rozmiary nadwozia, gdzie też maska jest dosyć wysoko poprowadzona i dobrze widoczna, a szyby boczne i tylna z grubsza pionowo zakończone, zatem widoczność i wyczuwalność krańców nadwozia jest dobra. Przy niskich prędkościach błyszczy też niewielka kierownica, którą można bardzo sprawnie obracać, a samochód jest też przy okazji całkiem żwawy podczas manewrów, więc w mieście sprawdza się bezproblemowo. Jadąc szybciej, ale poniżej 100 km na godzinę, układ kierowniczy ma w sobie jeszcze trochę znanej z miasta żywiołowości. Nie do przesady, więc nie czułem potrzeby większego pilnowania się, aby auto zachowywało się stabilnie, ale w połączeniu z niewielką kierownicą przekłada się to na lepsze wrażenie z jazdy testowanym Citroenem, niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę, z jakim autem mamy do czynienia. Dopiero powyżej 100 km na godzinę układ kierowniczy już wyraźnie się utwardza, zatem wtedy samochód też prowadzi się przewidywalnie. Zawieszenie C3 jest miękkie, więc pod tym kątem Citroen jest wierny swojej tradycji i całościowo samochód jest przyjemny podczas jazdy. Nie w takim sportowym stylu, ale dziarskim, nie wymagającym jakiegoś szybszego brania zakrętów, a także zapewniającym odpowiednią wygodę na prostych. Gdyby kogoś taka charakterystyka przekonywała i myślał o tym modelu w bogatszej wersji Max, to podobną C3 jak prezentowana można mieć także za 1506 zł netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, a dodatkowo wpisując uwagę do zamówienia na stronie Wahacz Free, widzowie mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty jest w opisie filmu. W kabinie C3 nie ma żadnych dekoracyjnych elementów świetlnych, co w połączeniu z faktem, że nie ma tutaj również zbyt wielu przycisków i przełączników oraz tym, że zegary są mało urozmaicone kolorystycznie i znajdują się gdzieś tam daleko na podszybiu, powoduje, że w ciemnościach jest tutaj dosyć ponuro, ale za to czytelnie, ponieważ wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła, a zastosowana biel jeszcze tę czytelność potęguje.
Przednie światła w testowanym Citroenie oparte zostały o, zgodnie z nazwą modelu, 3 LEDowe segmenty. Projekt jest tutaj dosyć prosty, ale całkiem zmyślnie zostało to moim zdaniem poukładane. Szkoda tylko, że kierunkowskazy są żarówkowe. Są również takie w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu w światłach pozycyjnych spotkać można podobną, opartą o LEDy koncepcję jak na froncie i znowu żarówki w kierunkowskazach oraz w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, ale ogólnie oświetlenie zewnętrzne testowanego modelu, pomimo wspominanej prostoty, ma swój styl i pasuje też do projektu nadwozia, mogłoby być tylko trochę bardziej oparte o diody. Świateł w C3 nie wyposażono w żadne funkcje adaptacyjne, dostajemy statyczne LEDy, które świecą w oparciu o odbłyśniki. Pozioma precyzja odcinania strefy jasnej od ciemnej wypada tutaj przeciętnie, za to moc świecenia obszaru bezpośrednio przed samochodem jest dobra, zatem trzymają te światła zwyczajne jak na współczesne standardy poziom. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Dach ma garby, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj, ale moja głowa w naturalnym ułożeniu ląduje już za nim tutaj i ma jeszcze taki zapas od podsufitki. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w dużym stopniu wystający. A tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 310 litrów pojemności, dostajemy w nim wysoki próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, zwłaszcza ze względu na jego szerokość, za to regularne kształty. Z praktycznych dodatków po bokach mamy jedynie haczyk na jakąś torbę z prawej strony. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazł się zestaw naprawczy, ale miejsce ma potencjał na umieszczenie dojazdówki. Po złożeniu tylnej kanapy do dyspozycji dostaje się maksymalny 1200 litrów, podłoga ma wtedy bardzo wysoki uskok. Podsumowując, nowego Citroena C3 oceniam pozytywnie nie tylko dlatego, że jest po prostu udanym, głównie miejskim, ale spisującym się też przy wyższych prędkościach samochodem, ale także za sam fakt bycia autem właśnie tego typu, bo dla osób potrzebujących małych, spalinowych hatchbacków wybór się coraz bardziej zawęża, a C3 z racji na to, że jest nowym modelem, to trochę w sprzedaży jeszcze będzie. Osobiście celowałbym tylko w wersję Plus, ewentualnie jeśli ktoś potrzebuje po prostu nowego auta, by dotrzeć z punktu A do punktu B, to nawet bazowe U, ale model ten ogólnie zasługuje na zainteresowanie. I to wszystko, co przygotowałem o nowej C3. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlix polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!